Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech. Witajcie w kolejnym codziennym ekonomicznym przeglądzie. Mamy czwartek, więc już prawie piątek. Trzymajcie się, jeszcze jeden dzień i większość z Was zacznie weekend. Na wstępie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom i wspierającym, dzięki którym możemy kręcić dla Was te materiały. I słuchajcie, przekroczyliśmy 21 tysięcy i zbliżamy się do 22 tysięcy całkiem szybkim krokiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a chcecie dosyć często, żeby pojawiały się Wam nasze ciekawe obrazki, to kliknijcie w przycisk subskrypcja. To nic nie kosztuje, jest to całkowicie za darmo, a nam się robi ciepło na serduszku. Nie przedłużając, przechodzimy do materiałów. Słuchajcie, Putin jedzie do Kazachstanu, właściwie już pojechał. Ostatnio wspominaliśmy kilkukrotnie o Kazachstanie, o tym jak odrywa się od Rosji oraz jak korzysta na obecnej sytuacji, w której Rosja strzela sobie niejednokrotnie w stopę. Mówiliśmy, jak rząd Kazachstanu co jakiś czas tak delikatnie kopnie w kostkę Rosję, potem powie, że to nie oni, albo że niechcący. Wiecie jak jest. Podpisują kontrakty z Europą, tam gdzie wypada Rosja, tworzą nowe szlaki handlowe, zacieśniają współpracę z Chinami, natomiast wciąż mają za sąsiada Rosję i to się nie zmieni. Putin musi teraz czymś zachęcić, więc wybiera się i oto kilka ciekawych cytatów. Tu cytuję samego pana Putina. Rosja liczy na przyjaźń i partnerstwo integracyjne z Kazachstanem i jest gotowa wybudować pierwszą w Republice elektrownię jądrową. Putin więc oferuje swoje klejnoty koronne. Wśród wszystkiego, co może zaoferować, to jest chyba najmocniejsza karta. Widać wagę tego wydarzenia, gdyż Putin będzie musiał przekonać Tokajewa o konieczności współpracy z Rosją w obliczu zachodnich sankcji. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Tokajew odmówił uznania aneksji terytoriów okupowanych przez Rosję, to tak dla przypomnienia, oraz krytykował rosyjskich propagandystów państwowych, a także ruszył w stronę zbliżenia z Unią Europejską i NATO, na przykład zgadzając się na wymianę wywiadowczą z Turcją i rozpoczynając dostawy ropy do Niemiec. Z tymi dostawami ropy do Niemiec to znacie historię, że to niekoniecznie jest ropa z Kazachstanu, natomiast kontrakty zostały podpisane i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości to rzeczywiście była ropa z Kazachstanu. Pod koniec października Tokajew zgodził się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w sprawie dostaw uranu do francuskich elektrowni jądrowych, a także obiecał zwiększenie eksportu ropy i rozwój korytarza handlowego Chiny-Unia Europejska z pominięciem właśnie Rosji. Czyli tu są kolejne takie interesy, które Tokajew wykorzystuje. I mimo to partnerstwo Rosji i Kazachstanu ma szczególnie uprzywilejowany charakter. To jest kolejny cytat z samego Putina w wywiadzie dla Kazachstańskaja Prawda. Rosja jest jednym z największych inwestorów w kazachskiej gospodarce, podkreślił prezydent. W Republice działa około 6 tysięcy przedsiębiorstw z udziałem rosyjskiej, a skumulowany wolumen inwestycji sięgnął 17 miliardów dolarów. Tu tylko raczę wspomnieć o tym, że część z tych przedsiębiorstw to tak za bardzo nie chciało inwestować w Kazachstanie i wolałoby w Rosji, ale sam Putin i jego działania mogły spowodować, że ten wolumen przeniesienia biznesu do Kazachstanu sięgnął aż 17 miliardów dolarów. A ile będzie w przyszłości, to się dowiemy. Kolejny cytat. Jak wiadomo, kierownictwo Republiki Kazachstanu rozważa kwestię budowy elektrowni jądrowej na swoim terytorium. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o realizacji tego projektu, korporacja państwowa Rosatom jest gotowa opracować odpowiedni projekt z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii. Oczywiście cytat Putina. Dodając, i to jest bardzo ważne,
że elektrownia jądrowa da potężny impuls rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju i słuchajcie, Kazachstan za tą elektrownię nie zapłaci. Tak? Rosatom oferuje Kazachstanowi budowę elektrowni jądrowych w oparciu o reaktory WWER 1200 i WWER 1000. Jeżeli ktoś się zna, to będzie wiedział, o co chodzi. Ministerstwo Energii Rosyjskiej Federacji oszacowało koszt projektu na 11 miliardów dolarów, a Astana nie będzie musiała płacić za to, podobnie jak w przypadku tureckiej stacji Akukuyu. Taka nazwa jest, więc wybaczcie, że nie umiem jej poprawnie wymówić. I budowa zostanie sfinansowana za pieniądze samego Rosatomu. Wizyta Putina w Kazachstanie odbędzie się kilka tygodni po wizycie w Astanie kanclerza Olafa Scholza oraz Macrona. Tokajew obiecał pierwszemu przestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję, a drugiemu współpracę w sektorze energetycznym. Te kwestie oraz inne tematy polityczne nie będą omawiane podczas rozmów Tokajew-Putin, powiedział wicepremier Kazachstanu Serik Schummangarin. Istnieją tu stosunki czysto gospodarcze i handlowe, które omówimy. Przybędą eksperci i liderzy regionalni, zostaną podpisane porozumienia międzyregionalne, przede wszystkim handlowo-gospodarcze, wyjaśnił. Dla Putina, który stał się globalnym wyrzutkiem, którego aresztowania żąda Międzynarodowy Fundusz Karny w Hadze, Kazachstan staje się swego rodzaju mostem między Moskwą a Zachodem. Ja mam głęboką nadzieję, słuchajcie, że Tokajew Putina ogra i wykorzysta, a twierdzenie, że Kazachstan jest mostem, będzie przysłowiowym o jednym most za daleko. I przejdźmy do następnej informacji. Konfiskaty majątków zachodnich przedsiębiorstw. Ile ich było w Rosji? I tu mamy ciekawe liczby. W Rosji w ciągu ostatniego 1,5 roku zanotowano 93 konfiskaty majątku zagranicznych przedsiębiorstw. Sądy arbitrażowe coraz częściej wykorzystują środki tymczasowe wobec zagranicznych firm, zwłaszcza w kontekście sankcji i wycofywania się tych firm z rynku rosyjskiego. Badania przeprowadzone przez kancelarię prawną MEF Legal analizowało 295 orzeczeń sądów arbitrażowych od marca zeszłego roku do października tego roku. W 1/3 przypadków przeciwko przedsiębiorcom zagranicznym są stosowane środki tymczasowe. Większość z nich to tradycyjne formy, takie jak zajęcie mienia na określoną kwotę, udziału w firmie czy nieruchomości. Jednak zdarzają się bardziej nietypowe metody, które MEF Legal określa jako egzotyczne, takie jak aresztowanie całej struktury korporacyjnej firmy w Rosji lub tak zwane zakazy garniturów. Słuchajcie, niestety nie znalazłem informacji, co oznaczają tak zwane zakazy garniturów. Jeżeli kiedyś uda mi się odnaleźć, to na pewno o tym wspomnimy na którymś z cepów. W sumie w analizowanym okresie sądy zastosowały 117 różnych środków tymczasowych, z czego 93 stanowiły areszty mienia. Celem rosyjskich wnioskodawców jest zatrzymanie zagranicznych przedsiębiorstw lub aktywów na terytorium Rosji. Przewiduje się, że zwiększy się liczba środków tymczasowych stosowanych przeciwko zagranicznym przedsiębiorcom. W latach 2022 i 2023 znacząco wzrosła liczba sporów gospodarczych z udziałem zagranicznych podmiotów prawnych przed sądami. Po prostu, wiecie, chcą ich okraść, no to oni idą do sądu. No i liczba sporów wzrasta. W stosunku do zeszłego roku wzrosło o 50-60%, a w stosunku do roku 2021 o 200%. Więc taka skala jest nieprawidłowości i na taką skalę wzrastają te spory firma zagraniczna kontra państwo rosyjskie.
Nie wiem, jak będzie się to odbywało. Natomiast mam cytat z jednego eksperta, który mnie niesamowicie ubawił. Częstotliwość sporów z udziałem cudzoziemców wzrasta na tle restrukturyzacji stosunków z partnerami zagranicznymi w związku z zerwaniem łańcuchów płatności i dostaw do wycofywania się niektórych partnerów z rynku. Restrukturyzacja stosunków. Dla mnie to jest mega pojęcie. Myślę, że to określenie powinno się wpisać w polski słownik, jeśli dochodzi do rozwodów. Zamiast mówić rozwiodłem się lub rozwiodłam się, powinno się mówić jestem w stanie restrukturyzacji stosunków. Prawda, że brzmi lepiej? Wszystkich widzów po restrukturyzacji stosunków proszę o zabranie głosu w komentarzach, czy Wam się to podoba. Zanim przejdę do następnej informacji, informacja z naszego kanału. Dzisiaj o 17:00 startuje nowy cykl, czyli w dżungli inwestycji, gdzie ja z Pawłem będziemy robili takie szkolenie, nie wiem, przygodę, bo Paweł będzie mnie szkolił, a dla mnie to będzie przygoda na temat inwestowania. Na pierwszy odcinek idą obligacje. Jeżeli kogoś to interesuje, będzie to w naszym stylu, więc nie do końca super nudno i super poważnie. Zapraszam na godzinę 17:00, a ja przechodzę do dalszej części materiału. A w dalszej części mamy kolejny temat. Halo, cześć, tu Rosja. Sprzedaliśmy Wam ostatnio helikoptery. Głupia sprawa. Chcielibyśmy je z powrotem, albo chociaż jakiejś części. Wojenna kampania w Ukrainie kosztowała Rosję niesamowite ilości sprzętu. Rosyjskie media niezależne twierdzą, że straciła już ponad 13 000 jednostek sprzętu wojskowego. Ile jest? Jak wiecie, ja za bardzo się na tym nie znam. Ciężko mi powiedzieć, na pewno bardzo dużo. W odpowiedzi na te straty urzędnicy podejmują różne kroki w celu odbudowy i zastąpienia utraconego sprzętu. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu podryżował do fabryk wojskowych, aby przyspieszyć produkcję broni i sprzętu, których brakuje właśnie w wyniku działań wojennych. Oczywiście takie wizyty nic nie dają, bo dać nie mogą, o czym mówiliśmy kilkukrotnie. Nie da się przyspieszyć czegoś, jeśli nie ma części, nie ma ludzi, nie ma maszyn. Jak władza mobilizuje? Na przykład Dmitrij Miedwiediew zagroził konsekwencjami za zakłócanie rozkazów obronnych państwa, co może obejmować stalinowskie metody karania. Więc bardzo fajna mobilizacja. Jednak nie wszyscy działają w ten sposób, inni działają nieco inaczej, próbują odzyskać sprzęt i komponenty, które Rosja wcześniej sprzedała innym krajom. Na przykład próbuje się negocjować z Pakistanem, Egiptem, Białorusią i Brazylią. Dla przykładu, rosyjska delegacja odwiedziła Egipt w kwietniu i poprosiła prezydenta Egiptu o zwrot ponad 100 silników do helikopterów Mi-8 i Mi-17, które zostały wcześniej sprzedane Egiptowi. Rosjanie, słuchajcie tego, Rosjanie zaproponowali umorzenie zaległych płatności i kontynuację dostaw zboża w zamian za silniki i od razu na drugą rękę zagrozili również wycofaniem kilkuset doradców wojskowych pracujących w Egipcie, jeśli Egipt odmówi, czyli i kijem, i marchewką ich jednocześnie, tak po rosyjsku. Rosja próbuje także nabyć silniki do helikopterów od Pakistanu, Brazylii i Białorusi. W niektórych przypadkach musiała zrezygnować z kontraktów eksportowych i przekierować broń do frontu wojennego w Ukrainie, co miało wpływ na kontrakty z takimi krajami jak na przykład Armenia i Indie. Te próby odzyskania sprzętu i komponentów odzwierciedlają trudności, jakie Rosja napotkała na rynku zbrojeniowym w wyniku wojny. Wizerunek wiarygodnego dostawcy został podważony, ja powiedziałbym, że upadł, a Rosja próbuje naprawić swoją reputację na tym rynku, oczywiście kijem marchewką, czyli na pewno im się uda. Raczej groźbami się to nie uda, ale można uderzać głową w beton, aż beton skruszeje. Kto im zabroni? Przejdźmy do tematu paszportów w Rosji.
oraz Rosjan, którzy wyjeżdżają za granicę. Opłata państwowa za wydanie zagranicznego paszportu w Rosji wzrośnie o 20%, podnosząc, Rosja podnosi opłatę z 5 tysięcy do 6 tysięcy rubli. Rząd zaproponował te zmiany w ordynacji podatkowej, a zostały one już zatwierdzone przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu. Zwiększona zostanie także opłata za wydanie międzynarodowego paszportu nowej generacji dla dzieci poniżej 14 roku, podnosząc z 2,5 tysiąca do 3 tysiące rubli, czyli tu też mamy podwyżkę o 20%. Ponadto uzyskanie zezwolenia na pobyt cudzoziemców stanie się droższe. Usługa będzie kosztować 6 tysięcy rubli zamiast obecnych 5 tysięcy rubli, czyli też mamy podwyżkę o 20%. Kurczę, oni sami sobie podwyższają koszyk inflacyjny takimi ruchami, a chcą przecież mieć te 4. Nie za bardzo, nie za bardzo. Rząd ustalił te zmiany, twierdząc, że zwiększenie opłat przyniesie korzyści budżetowi federalnemu. No w sumie tak, a potem ktoś wklei, że dziura budżetowa jest zasypywana. No jak ma nie być zasypywana, jak podnoszą podatki, opłaty, wszystko w górę i idą właśnie o 20 czy 30%, i to już nie jest takie medialne, nie? Bo że tam ludzie muszą za wszystko płacić więcej 20-30%, no to nie jest takie medialne, jak że zasypują dziurę budżetową. Resort wezwał również do podwojenia ceny za złożenie wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa rosyjskiego, i tu z $65 do $130, czyli tu podwyżka jest znacznie wyższa, bo $100, 100%. Według danych FSB, i tu mamy kolejną bardzo fajną ciekawostkę, w pierwszych 9 miesiącach roku 2023 Rosjanie odbyli 21 milionów wyjazdów zagranicznych, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z zeszłym rokiem. Wtedy było 17 miliona. Najpopularniejsze kierunki to Abchazja 4,6 miliona, Turcja niecałe 4,6, Kazachstan 2,35, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1,2 miliona, Egipt 919 tysięcy, Tajlandia, Chiny znalazły się w pierwszej dziesiątce, ale te liczby były mniejsze. Ja tylko przypominam, to są wyjazdy i one dotyczą ludzi, którzy wyjechali turystycznie oraz ludzi, którzy wyjechali całkowicie. Więc Abchazja, Kazachstan, Turcja w dużej mierze mogą być wyjazdami na stałe. Jednocześnie, to jest też bardzo ważne, liczba Rosjan za granicą nadal nie wróciła do poziomu sprzed wojny, co wynika zarówno z obecności ograniczeń, jak i wzrostów kosztów usług transportowych. Zauważa Alfa Bank, ale ja bym Alfie Banku dopowiedział jeszcze, no ruble wam potaniały, więc za granicą jest teraz znacznie drożej niż jeszcze 2 lata temu. W 2000 czy tam 3 lata temu, w 2019 roku liczba wyjazdów za 9 miesięcy wynosiła 37 milionów, co oznacza spadek w tym, porównuje się do 2019 roku, ze względu na to, że później mieliśmy pandemię i ciężko to porównywać, ale ostatni taki normalny rok, 2019, to było 37 milionów wyjazdów, co oznacza, że w stosunku do 2023 roku mamy spadek o 44%. Więc jeżeli widzicie gdzieś na wczasach Rosjan, no to jest ich niemal o połowę mniej niż było przed pandemią. I to są dane za FSB, więc myślę, że akurat oni wiedzą najlepiej, ile Rosjan wyjechało, bo skrupulatnie to, bardzo skrupulatnie to liczą. I na koniec mam dla Was nowy pomysł władz. Pamiętacie zakaz eksportu benzyny, o którym nawet chyba rozmawialiśmy wczoraj? To może byśmy ten zakaz benzyny już znieśli.
Wiecie, po czym poznać, że w Rosji nikt nikogo już nie kontroluje? Właśnie po takich ruchach. Nikt niczego nie kontroluje. Zakaz trwa dosłownie chwilę i już myślą nad jego wycofaniem. Wcześniej był temat tłumika paliwowego i teraz dosłownie po chwili trzeba się było z niego wycofać. Wygląda to jak przysłowiowy pożar w pewnym domu, a nie czyjś sprytny plan. Tam jest od ściany do ściany z tymi pomysłami. Władze rosyjskie rozmawiają z koncernami naftowymi o zniesieniach zakazu eksportu benzyn 92 i 95. Poinformował w środę rosyjski minister energetyki. Inne źródła z kolei podają, że nie 92 i 95, że bardziej Rosyjska Federacja rozważa zniesienie zakazu jedynie na eksport benzyn w klasach 92 i niższych. Więc no, widać, że nie ma tam konsekwencji, że albo w tą, albo jeszcze w sumie nie wiadomo, ale już trzeba by było się wycofać, no bo wpływy z eksportu benzyny spadły, wczoraj mówiłem chyba 52%, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, to niech ktoś mnie poprawi, więc no, trzeba coś robić. Nie? Od 21 września Rosja wprowadziła ten bezterminowy zakaz eksportu. No i mamy koniec, mamy 8, już myślą jak 8 listopad, czyli minęło 1,5 miesiąca zakazu, trzeba się wycofywać. Myślę, że tam kalkulatory płoną, a mężczyźni łysieją, a wszystko po to, aby wyliczyć taką względną równowagę, ale wiecie co, potem wystarczy jeden dekret i wszystko zaczyna się od nowa, więc znów zobaczymy, co będzie. Ja Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, to zostawcie komentarz, lajka. Jeżeli jesteście po raz pierwszy i Wam się podobało, zostawcie subskrypcję. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. Cześć.